Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Nazywam się Magdalena Firlit i jestem akredytowaną trenerką Scruma, to znaczy Professional Scrum Trainer i konsultantką, która pomaga organizacjom na drodze do ich zwinności. W tym odcinku chciałabym się zająć rolą Product Ownera, a właściwie tym, nad czym powinien skupić się Product Owner. Skąd się wziął pomysł na taki temat? Otóż często jak odwiedzam organizacje, to widzę, w jaki sposób pracują product ownerzy i na czym się najbardziej skupiają. Otóż największym elementem ich pracy jest tworzenie wymagań lub też otrzymywanie tych wymagań lub otrzymywanie i pomysłów i tworzenie tych wymagań. I to wszystko byłoby w porządku, gdyby jeszcze coś innego za tym szło. Czyli wymagania same są ok. I tworzenie tych wymagań też jest w porządku. Ale w momencie, kiedy jest to tylko nasza jedyna rola jako product ownera, jest to niewystarczające. Jakie jest główne zadanie product ownera? Nad czym powinien się skupić najbardziej product owner? Na wartości. Oczywiście na wartości. I właśnie o tym będzie ten odcinek. W jaki sposób będziemy tutaj eksplorować product ownerskie zadania, które zawierają w sobie wartość. Wizja. Product Owner powinien przede wszystkim posiadać wizję produktu, nad którym pracuje. Wizja powinna być porywająca, inspirująca, angażująca, zachęcająca, zrozumiała i krótka. Inspirująca całą firmę i zespoły, które nad tym produktem pracują. Co jeszcze powinna taka wizja zawierać? Powinna na pewno mieć zdefiniowane osoby, użytkowników, klientów, do których kierujemy nasz produkt. Powinna także zawierać potrzeby, czyli z jakiego powodu cośkolwiek w ogóle produkujemy, dlaczego ten produkt w ogóle jest rozwijany. Kolejną rzeczą, na którą product owner powinien zwrócić uwagę przy tworzeniu wizji, to też jest nasza konkurencja, jeśli taką mamy. Świadomość tej konkurencji jest też istotna. Jak plasujemy się na rynku w stosunku do naszej konkurencji. I teraz tak, mamy do wyboru kilka szablonów. Możemy tworzyć szablon od nowa. Nie ma takiej potrzeby. Istnieje na rynku bardzo fajnych kilka szablonów, które możemy sobie zastosować w naszej pracy. Ja osobiście lubię elevator pitch. Są inne jeszcze szablony, których tutaj nie ma może sensu akurat wymieniać, bo jest ich dość kilka. Natomiast możecie sobie sami wyeksplorować i poeksperymentować z tymi szablonami i zobaczyć, co Wam najbardziej pasuje. Jeszcze raz. Wizja musi być krótka, inspirująca i mieć zdefiniowaną wartość. Dlatego, dla kogo to ją tworzymy. Kolejną rzeczą, nad którą się powinien skupić product owner, to jest strategia biznesowa. Strategia biznesowa, która zawiera pewne elementy i która jest tworzona najlepiej wspólnie ze stakeholderami, z zespołami w formie warsztatowej. Idealnie w formie warsztatowej wychodzi, gdy zapraszamy wszystkich naraz i tworzymy tą strategię. Co powinna zawierać zatem? Powinna zawierać znowu zdefiniowaną wartość. Jaka jest propozycja naszej wartości w tym produkcie? Do kogo to jest skierowane? Tutaj możemy rozszerzyć ten opis, na przykład poprzez persony. Jakie mamy strumienie przychodów? Jaką mamy strukturę kosztów? Jakie mamy potrzeby? Potrzebą naszą będą na pewno ludzie, osoby z ich umiejętnościami, czyli jakich zespołów potrzebujemy, z jakimi umiejętnościami, oraz potrzebujemy na pewno zdefiniować zasoby. Strategia biznesowa, bardzo fajnie ułożona i komplementarna, może się opierać również na istniejących szablonach. Jest ich znowu mnóstwo. Znowu możecie poszukać najbardziej odpowiadających Wam. Ja używam regularnie Business Model Canvas, Value Proposition Canvas albo Lean Canvas. Decyzja należy oczywiście do Was i możecie sobie rozpracować tutaj, który szablon najlepiej odpowiada Wam, Waszym stakeholderom i Waszemu produktowi. Strategia biznesowa, jeszcze raz podkreślam, musi zawierać zdefiniowaną wartość. Czyli cały czas rola product ownera opiera się na wartości. Czy to przy wizji, czy to przy strategii biznesowej. Cele biznesowe. Kolejną rzeczą, nad którą powinien się product owner skupić, to zdefiniowane cele biznesowe. Takie cele, które będą potem weryfikowane. Nie możemy sobie zdefiniować celu i nim cały czas podążać bez jakiejkolwiek weryfikacji w trakcie. Jest to empiryczne podejście, zatem przy produktach szczególnie złożonych, zatem empiryzm tutaj musimy również zaaplikować. Cele biznesowe mogą być weryfikowane w krótkich odcinkach, na przykład w sprintach, poprzez eksperymenty. Tanie, czyli niskokosztowe, szybkie
i pozwalające nam pokazać, czy zmierzamy we właściwym kierunku, czy zmierzamy właściwą ścieżką. I zdefiniować wartość. Rzeczywiście musimy się przyjrzeć tutaj wartości i zdefiniować, co jest dla nas wartością, co dla naszej organizacji jest wartością. Niekiedy jest to wartość finansowa, czyli wyrażona jest w pieniądzach. Czasami wartość to jest jeszcze coś więcej, nie tylko pieniądze. To może być liczba nowych klientów pozyskanych, to może być zmiana zachowania naszych klientów. Na przykład chętniej używają naszego produktu albo są bardziej zadowoleni z naszego produktu. Więc tutaj jest naprawdę duże pole również dla organizacji i product ownera, żeby sobie zdefiniować, czym rzeczywiście ta wartość jest. I nad tym się trzeba oczywiście też pochylić. Co jeszcze z wartością mamy? Z wartością jeszcze mamy tutaj do czynienia, gdy mamy na przykład organizacje non-profit, czy to organizacje charytatywne. Jeżeli w takiej organizacji pracujecie, dla Was wartością może być coś innego. Na przykład właśnie ta wspomniana wcześniej liczba zadowolonych klientów. Może jeszcze coś innego. To na czym powinien skupić się product owner? Jeszcze raz. Na wartości poprzez zdefiniowanie wizji, strategii biznesowej, celów, które chcemy osiągnąć, a także przyjrzeniu się samej tej wartości i próbie pochylenia się nad skwantyfikowaniem jej. Zatem teraz już mamy zdefiniowane wizję, strategię biznesową, cele biznesowe, a także zdefiniowaną wartość. Czym ta wartość jest? Już teraz wiemy, czego się możemy spodziewać i oczekiwać od naszego produktu. I dopiero w tym momencie możemy przejść do opisywania wymagań, gdyż już wiemy, z czego one wynikają. Zatem wymagania są wtórne w stosunku do poprzednio wspomnianych wizji, strategii itd. Musimy wiedzieć, w jakim kierunku zmierzamy, a dopiero później możemy powiedzieć, co chcemy osiągnąć. I teraz te wymagania mogą mieć sens. Jeżeli tak w ten sposób nie postąpimy, będziemy wówczas błądzić. Będziemy przygotowywać wymagania, które są niezwiązane do końca z wizją, z celem, ze strategią. Będą po prostu rozproszone. Teraz one mogą mieć sens. Jeżeli już robicie w ten sposób w organizacji, już tak postępujecie, zaczynając od wizji, strategii, wartości i tak dalej, no to naprawdę fajnie. Super, gratuluję Wam. Jeżeli jednak tak nie robicie, zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali. Zobaczycie, że zupełnie inna wartość będzie produktu. I to tyle na dzisiaj w odcinku. Dzięki wielkie za oglądnięcie. Dodatkowo zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony magdalenafirlit.com, gdzie możecie przeczytać inne artykuły i obejrzeć wideo. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam i do zobaczenia ponownie.